Cześć, witajcie. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam 5 moich ulubionych aplikacji taśm do kinezjotapingu. Zazwyczaj pokazywałam Wam dosyć lekkie aplikacje, które mogliśmy nosić nocą, czyli po prostu pójść w nich spać. Natomiast dzisiaj pokażę Wam też elementy z naciąganiem taśm, w których nie powinniśmy spać. To są aplikacje liftingujące. Nie śpimy w takich taśmach, bo po prostu nasze tkanki muszą odpoczywać, a przy tego typu aplikacji nie będą. I taką aplikację nosimy parę godzin, powiedzmy te minimum 4 godziny, maksymalnie 8 godzin, ale tak jak mówię, nie śpimy w nich, po prostu nasz organizm w trakcie snu powinien odpoczywać, dlatego też nie powinniśmy wykonywać masażu bezpośrednio przed pójściem spać, co najmniej 2 godziny przed pójściem spać. Śmiało możemy to zrobić. Więc jeżeli wykonujecie masaż z poślizgiem, następnie to zmywacie, nakładacie swoją pielęgnację i czekacie, aż ona się wchłonie, to spokojnie możecie nałożyć taśmy właśnie ten jakiś czas od wykonania pielęgnacji. Jeżeli chodzi o pielęgnację przed aplikacją taśm, to wykonuję pełną rutynę pielęgnacyjną. Wygląda to w ten sposób, że najpierw wykonuję masaż i wykonuję przeważnie na suchej twarzy, ewentualnie z olejkiem do demakijażu. Tak jak zresztą pokazywałam Wam w ostatnim filmie, po zmyciu pierwszej warstwy olejku z zanieczyszczeniami, makijażem i filtrem SPF, kiedy moja skóra nie jest tłusta, ale jest jakby delikatnie nawilżona, wówczas wykonuję masaż tkanek głębokich. Jeżeli potrzebuję do poślizgu, to jeszcze troszeczkę aplikuję olejek. Następnie wszystko zmywam żelem do mycia twarzy i przechodzę do pełnej rutyny pielęgnacyjnej, ograniczając się jednak w produktach do tych mniej olejowych, że tak powiem, żeby to też nie było zbyt treściwe. Czekam, aż wszystko się wchłonie, a następnie przechodzę do aplikacji taśm i jeżeli te miejsca, w których chcę zaaplikować taśmy, w dalszym ciągu są delikatnie może zbyt tłuste, to też odciskam to ręcznikiem papierowym. Z racji tego, że dzisiaj będę miała aplikacje liftingujące, w których nie powinniśmy spać, to mam już wykonaną pielęgnację o godzinie 18, wykonany masaż, pielęgnacja i zaaplikuję taśmy, a następnie przed pójściem spać, czyli jak to ja pewnie około północy, jak nie później, zdejmę to wszystko i nałożę raz jeszcze już pielęgnację tą, którą chcę, a więc dzisiaj pewnie z retinoidami. I zaznaczę, nie aplikujemy taśm na retinoidy. Także to niech będzie pielęgnacja, która dba o barierę hydrolipidową, a nie pielęgnacja z retinoidami, dlatego że taśmy spotęgują penetrację tych składników aktywnych, pobudzą mikrokrążenie, więc automatycznie też może dojść do podrażnienia przez retinoidy, więc zwykła pielęgnacja, retinoidy zostawmy sobie po prostu na inny dzień, ewentualnie właśnie po zdjęciu taśm. Sam masaż ma ogromny wpływ na to, jak wyglądają nasze tkanki, jak one pracują, jak są elastyczne, dotlenione, odżywione, a taśmy są przedłużeniem tego masażu, one zwiększają przestrzeń pomiędzy naskórkiem a tkankami i tym samym usprawniają przepływ krwi i limfy i dzięki temu po prostu nasze tkanki są bardziej odżywione, dotlenione. A jeżeli bardziej odżywione, to też chętniej chłoną składniki odżywcze z kosmetyków. Taśmy, których ja używam, są z Face Modeling Pro. To są taśmy stworzone przez twórczynię Face Modelingu, Anetę Hregorowicz-Gorlo. One mają dosyć mocny klej i też nie polecam ich na początek Waszej przygody z taśmami, ale wszystko o taśmach macie w opisie, także tam zajrzyjcie. I jeżeli wszystkie podstawowe kwestie mamy za sobą, to przejdę do aplikacji. Jest taka zasada, jeżeli łączymy ze sobą różne aplikacje, to zaczynamy od mięśniowych, a więc ja zacznę od mięśnia żwacza. Tutaj się gromadzi kortyzol, a więc hormon stresu, więc w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, spięci, to automatycznie spinają nam się mięśnie żwacza i co za tym idzie, pogarsza nam okolice pod okiem, też zwiększa bruzdy wargowo-nosowe, no i też potęguje bruksizm oraz bóle głowy. Odmierzam sobie standardowo od kości jarzmowej do linii żuchwy, sobie ją zwężę i wytnę taki sam na drugą stronę. Zaokrąglam teraz, odrywam bazę, nie dotykamy, tutaj klej ma być nieskażony, dopóki nie dotkniemy skóry i będziemy aplikować tutaj właśnie pod kością jarzmową na otwartej buzi. Aktywuję klej, odrywam resztę i również na otwartej buzi.
drugiej strony to samo. Odrywam 1/4, to jest nasza baza. I tutaj odmierzamy sobie taki paseczek, żeby nachodził nam również na żuchwę. Go również zwężę, dlatego że ten tutaj będzie za duży i również zaokrąglam boki. Tutaj odrywam środek jako bazę, więc przerywam sobie w jednym miejscu i zaraz przerwę sobie też tutaj. Mamy bazę jako środek i tą bazę naciągamy, tak powiedzmy, około 40%. Przyklejamy na środek. Aktywujmy klej. I teraz będę odrywała boki i przyklejała na poprzednią aplikację. Zawsze łapię sobie za koniec, tak żeby nie dotykać kleju, ale żeby mieć kontrolę. I tutaj już bez naciągania naklejamy. Dzisiaj pokazuję Wam wszystkie aplikacje na raz, natomiast rzadko się zdarza, żebym je wszystkie na raz aplikowała i wręcz lepiej jest zaaplikować 2-3 aplikacje w tym samym momencie niż zakleić sobie całą twarz. Natomiast dzisiaj pokażę Wam wszystkie, a jeżeli będziecie sami je wykonywać, to zawsze możecie po prostu wybrać dowolną, na której Wam bardziej zależy. Teraz zrobimy aplikację liftingującą na policzki. To nam tutaj też wspomoże bruzdę wargowo-nosową, a raczej ją zwalczy. Odmierzam sobie również od kości jarzmowej, mniej więcej do tego miejsca, a nawet i krócej, ale i tak będę zaokrąglała, więc delikatnie się skróci. I tak na dobrą sprawę możemy użyć całego tego paseczka. Wówczas jeden będzie przyklejony w tym miejscu, drugi tutaj i to też zdecydowanie wspomoże nam walkę z chomikami. Zaokrąglam z jednej strony na pół, to przecinam, ale nie całkiem, zostawiam oczywiście bazę i zaokrąglam tutaj te nóżki. I mamy takie portki. Odrywamy bazę przyklejamy tutaj w tym miejscu, uważajcie na włosy. Aktywujemy klej i teraz będziemy przyklejać z naciąganiem. To jest właśnie ta aplikacja liftingująca. I robimy taki dzióbek w drugą stronę. Tak samo tutaj. Zawsze łapię za koniec, żeby łatwiej mi było naciągnąć. I tutaj tak samo. Dobra, przejdziemy jeszcze z liftingujących do aplikacji na lwią zmarszczkę. To w zasadzie można powiedzieć, że to będzie długość naszej brwi, dlatego że będziemy aplikować troszeczkę dalej, aniżeli brew. Więc odmierzamy sobie mniej więcej długość brwi. I to, co wycięłam, przetnę na pół i to będą już moje te elementy do aplikacji. 2 elementy zaokrąglam z obu stron. Odrywam standardowo kawałek, który będzie bazą. I tutaj sobie pomagam, jakby delikatnie naciągając skórę, ale też taśmę delikatnie naciągnę. Mniej więcej naklejam tak, żeby taśma kończyła się powiedzmy z brwią, ewentualnie troszeczkę dalej. I teraz będę ją przyklejała z delikatnym naciągnięciem. Zróbcie tak, żeby nie przykleić sobie brwi, bo potem może być ciężko.
Tak samo z drugiej strony. Odmierzam mniej więcej. Naciągam. Przyklejam. No i teraz przejdziemy do aplikacji limfatycznej na okolice oka. Jest to świetna aplikacja na co dzień do snu, dlatego że świetnie odżywia te tkanki, które naprawdę, jeżeli chodzi o mięśnie okrężne oka, są bardzo wymagające, co zresztą widzimy po swojej skórze, która jest szybciej wiotka, szybciej tam zauważamy zmarszczki. Odmierzam sobie od połowy tego obszaru w zewnętrznym kąciku oka do mniej więcej tego miejsca. Przetnę sobie to na pół, dlatego że już tutaj nie będę miała miejsca za bardzo do kombinowania z większą ilością macek ośmiorniczki. Także to zaokrąglam sobie jedną stronę, zrobię sobie 3 macki ośmiorniczki. Oczywiście nie przecinając bazy, zaokrąglam macki, urywam bazę. I jak to aplikacja limfatyczna, totalnie nic nie naciągamy, robimy to bardzo delikatnie. Tak, żeby też tutaj żadna skóra nam się nie zagięła. Normalnie ta aplikacja u mnie zazwyczaj ma więcej macek, one są też cieńsze i zachęcam Was do obejrzenia filmu właśnie z aplikacją na okolice oka. Podlinkuję Wam. Tutaj zacznę od dołu, będzie mi łatwiej. Tak wygląda cała oklejona twarz. W aplikacjach liftingujących, czyli czoło i tutaj policzki, nie śpimy. Nosimy minimum 4 godziny, maksymalnie 6-8 godzin i je ściągamy. Natomiast limfatyczne, mięśniowe i też na podbródek śmiało możemy spać. Serdecznie Was zachęcam do tego, aby wykonywać masaż. Takich filmów też trochę na moim kanale jest i oczywiście zwieńczać to aplikacją taśmy do kinezotapingu. Na pewno po regularnym stosowaniu zobaczycie różnicę. Także mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!